Tworzenie aplikacji mapowej do prezentacji danych statystycznych. W tym filmie pokażemy przykładową aplikację prezentującą dane statystyczne, funkcje systemu umożliwiające przygotowanie aplikacji do prezentacji danych statystycznych. Zanim przejdziemy do konfiguracji aplikacji mapowej z wykorzystaniem danych statystycznych, pokażemy przykład tego typu aplikacji. Oto przykładowa aplikacja prezentująca dane statystyczne. Jej funkcjonalność wzbogaciliśmy następującymi elementami: legenda, funkcja statystyk z możliwością ograniczenia analizowanego obszaru. Funkcja warstw tematycznych pozwala na swobodne przełączanie między widokami poszczególnych warstw. Dla wybranej warstwy dodano funkcję podpowiedzi. Zastosowane metody symbolizacji danych pozwalają na dużą różnorodność w prezentacji danych. Funkcja etykietowania pozwala wyświetlić dowolną wartość atrybutu obiektu za pomocą tekstu. W naszym przypadku jest to nazwa powiatu. Te same dane możemy zaprezentować w różny sposób, w zależności od potrzeb wizualizacji. Dodatkowo wykorzystano funkcję tabeli, która umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie danych. Pokażmy teraz na przykładzie aplikacji z danymi statystycznymi, jak samodzielnie skonfigurować własną aplikację mapową. Zaczynamy od wybrania ikony plusa w menadżerze zasobów, a następnie opcji Nowa mapa. W nowej karcie przeglądarki otwiera się studio aplikacji mapowej, które za pomocą zakładek położonych w górnej części okna przeprowadzi nas przez etapy tworzenia aplikacji mapowej. Pierwsza z zakładek to dane referencyjne, w których możemy zdecydować m.in. o mapach podkładowych w aplikacji. Z listy wybieramy, która będzie ustawiona domyślnie po uruchomieniu aplikacji. W celu zaprezentowania danych statystycznych użytkownika przechodzimy do zakładki Dane użytkownika. Z menu bocznego wybieramy drugą ikonę od góry, aby załadować dane do aplikacji. W oknie Dodaj dane wybieramy warstwy przestrzenne, a następnie zatwierdzamy wybór poprzez przycisk Wybierz i przejdź do konfiguracji. Na liście danych użytkownika pojawiły się wybrane warstwy. Po zbliżeniu się do lokalizacji warstwy widzimy je na mapie w najprostszej postaci. Zacznijmy od konfiguracji pierwszej warstwy. Po wyświetleniu jej na liście w menu bocznym po prawej stronie pojawiły się parametry warstwy, które można skonfigurować. Jednym z nich jest symbolizacja. Dla warstwy dotyczącej bezrobocia możemy wybrać rodzaj prezentacji, np. kartogram, przedziały wartości. Symbolizacja została podzielona na rodzaj prezentacji, widoczność warstwy oraz poziome zakładki z cechami charakterystycznymi zależnymi od rodzaju prezentacji. Po zmianie rodzaju prezentacji system sam proponuje domyślną klasyfikację, którą możemy edytować. Przykładowo dla kartogramu mamy dostępne takie opcje jak pole normalizujące, szereg typów klasyfikacji i histogram. Dodatkową opcją jest wyróżnienie wartości ujemnych, jednak dla wybranych danych wartości ujemne nie występują. Pole normalizujące pozwala oddać rzeczywistą skalę zjawiska poprzez dzielenie wartości przez np. powierzchnię. Zakładka Symbol pozwala określić wspólne cechy każdego przedziału, np. krycie wypełnienia kolor i krycie obrysu oraz grubość obrysu. Brak danych umożliwia wyświetlenie obiektów nieposiadających żadnych wartości dla danego pola. Wszystkie zmiany możemy podejrzeć nie tylko na mapie, ale także w legendzie. Jeśli chodzi o kolory, to jest możliwość modyfikowania ich pojedynczo bądź wykorzystania gotowych palet kolorów i deseni. Do prezentacji danych statystycznych można wykorzystać funkcję warstwy statystyki. W konfiguracji jest możliwość określenia nazwy statystyki, grupowanie według pola, rodzaj statystyki, pole, jednostka, typy diagramów oraz filtry. Po zapisaniu albo zmodyfikowaniu do mapy zostaje dodana funkcja zgodnie ze skonfigurowanymi parametrami. Możemy przejrzeć statystyki w podglądzie aplikacji.
Różne rodzaje filtrów pozwalają na zawężenie zbioru i porównanie go do całości obszaru. Opcja Narysuj obszar wielokątem umożliwia precyzyjne ograniczenie zbioru do porównania. Przechodząc do danych użytkownika, możemy skonfigurować kolejną warstwę. Po zaznaczeniu warstwy, tym razem punktowej, przechodzimy do konfiguracji jej symbolizacji. Tym razem wybieramy kartodiagram. Ponownie mamy zakładki Klasyfikacja, Symbol i Brak danych. Tym razem warstwa posiada wartości ujemne, co zostało przedstawione na mapie. Kształt diagramu możemy modyfikować np. poprzez zmianę jego szerokości. Dla poprawy czytelności warstwy możemy także włączyć wyświetlanie podpowiedzi. Przechodzimy do konfiguracji kolejnej warstwy poligonowej. Tym razem rodzajem prezentacji będzie kartogram strukturalno-klasyfikacyjny. Ten rodzaj prezentacji musi obejmować dokładnie 3 zjawiska, których suma składa się na 100%. Wartą uwagi jest możliwość zweryfikowania rozkładu wartości w trójkącie Osana. Dla tego typu prezentacji palety kolorów są bardziej zróżnicowane. Na mapie mamy możliwość wyświetlenia także etykiet warstw. W momencie, kiedy chcemy wyświetlić więcej niż jedno pole lub dodać stały tekst, możemy użyć etykietowania zaawansowanego. Co więcej, możemy określić wygląd etykiety lub jej widoczność w określonych skalach. Opcja Duplikuj, znajdująca się przy danej warstwie w danych użytkownika, pozwala na skopiowanie warstwy wraz z jej ustawieniami. Wykorzystując tę opcję, nie musimy ponownie dodawać warstwy do aplikacji. Zduplikowaną warstwę możemy pokazać za pomocą innego rodzaju prezentacji, np. kartodiagram złożony. Ten typ prezentacji umożliwia pokazanie kilku zmiennych dla każdego obiektu. W zależności od liczby zmiennych dostępne są różne rodzaje diagramów: koło, kwadrat, słupek czy typogram. Skalowanie jednolite stosuje się do prezentacji zjawisk porównywanych między sobą. Najczęściej, kiedy mają takie same jednostki, np. procenty. W przypadku warstwy poligonowej możemy określić symbol granicy. Do przeglądania danych, np. statystycznych, warto dodać funkcję tabeli i określić, jakie pola powinny być widoczne w aplikacji. Zaznaczając warstwy na liście za pomocą checkboxów, decydujemy o tym, jakie dane będą widoczne na starcie aplikacji. W przypadku kilku warstw przydatną funkcją jest opcja warstw tematycznych, umożliwiająca zmianę widoczności warstw przez użytkowników aplikacji. Po zakończeniu konfiguracji danych użytkownika należy pamiętać o zmianie nazwy i logo widocznych w aplikacji. We właściwościach określamy zasięg startowy aplikacji. Ostatnim etapem jest zapisanie aplikacji z niezbędnymi metadanymi, takimi jak nazwa i opis zasobu.